Witam. Jest 2 w nocy. Idę właśnie do głównego budynku w hotelu, w którym jesteśmy w Egipcie. I będę jechał do Luksoru i Doliny Królów. Dobra, czekam na kierowcę. Jedzonko dostałem na podróż. Plus 2 wody. Pismo w języku arabskim od prawej do lewej, czytanie też to samo, a w języku arabskim na przykład są 2 literki, nie ma w innym języku, tak jak literka Aj, jak Marsa, Alam, i literka H, jak Ahmad i Muhammad, gardłowy. 25 milionów mieszkańców, tylko sam Kair. Tak jak widać tutaj na mapie, ten kolor żółty to jest pustynia. To jest wschodnia pustynia, a to jest zachodnia pustynia, a między nimi tutaj jest Nil. A tutaj w Dolinie Nilu mieszka prawie 110 milionów mieszkańców, gdzie jest woda. Więc Nil to jest bardzo ważne dla Egiptu. Dobrze, my teraz jesteśmy w Luksorze. Luksor w starożytnym Egipcie miał inną nazwę. To miał nazwę Teba. A tam też jest ten pilon. Ten pilon to jest przy świątyni w Karnaku. A po lewej stronie to jest też świątynia luksorska. Proszę Państwa, teraz przygotować aparaty. Aparaty zabieramy ze sobą. Jeżeli Państwo macie na przykład nóż, nożaczki, coś takiego, to proszę zostawić w autokarze, bo nie wolno mieć ze sobą. Mamy jakąś bombę na przykład, coś takiego, to proszę to zostawić w autokarze. Jesteśmy tu całą grupą. Dobrze, proszę Państwa, tutaj jest cała świątynia, jest przed nami, jak wygląda na makiecie. My wchodzimy tędy, tu jest Aleja Sfinksów z baranów, a potem będzie ten pierwszy pilon, a tutaj jest to otwarty dziedziniec, a tutaj ma być 10 kolumny, tak jak teraz przed nami na makiecie, ale tam na drzewo tylko 1 kolumny tylko. Reszta zawaliły się. Dlaczego? Tam powiem dlaczego. A potem jest tutaj ten drugi pilon, a sala epistolowa. A to jest najważniejszy element tutaj w tej świątyni, bo wszystkie kolory, sceny pojawią się tylko tutaj w tej sali epistolowej. A potem tutaj są obeliski, a tutaj jest święto jezioro, które zostało zbudowane przez króla Tutmesa III. Teraz posmakujemy egipskiej historii właśnie. Kilogramów. Ale jak starożytni Egipcjanie zbudowali takiego pilonu bez maszynów, bez niczego, to dzięki tej rampy, która tam jest po lewej stronie z cegły umowej, dowiedzieliśmy się, jak starożytni Egipcjanie zbudowali tego pilonu. Starożytni Egipcjanie zaczęli zbudować najpierw pierwszą warstwą pilonu, a drugą, a trzecią, a czwartą, aż dojadą do punktu, nie można dalej zbudować. Wtedy zaczęli zbudować tutaj rampę z cegły umowej, a potem wtedy tam wykładano kamienie tam na samym końcu i wciągają tam do góry i wtedy zaczynają albo kontynuować budowę tego pilonu. To samo też zbudowali piramidy w ten sposób. A potem zaczyna tutaj szlifować kamienie, pisać hieroglifami i malować. Ale jak widać teraz na tym pilonem nic nie ma. Nie ma rysunek, nie ma kolorów, nie ma niczego, to znaczy, że niedokończony. Ale jak będziemy tam dalej, tam zobaczymy drugi pilon dokończony, bo tam są rysunki, są tam kolory i tak dalej. Przez króla Ramsesa II od kartuszu. Kartusz to był używany w starożytnym Egipcie tylko dla królów. Tak jak na przykład nóż teraz na ręce. Imię króla było tutaj napisane po hieroglifu. A tutaj jest kartusz króla Ramsesa II. A tu jest Ramses II. Pod głową barana zobaczymy, że Ramses II stoi, a jest w formie boga Ozyrisa jak
mumia. To jest Bóg Ozyrys, Bóg umarłych i Bóg raju w starożytnym Egipcie. I zawsze wygląda Bóg Ozyrys w ten sposób i nogi obok siebie, a ręce są tak w ten sposób, a to znaczy, że to jest Bóg Ozyrys, Bóg umarłych i Bóg raju w starożytnym Egipcie. Czyli świątynia poświęcona dla Boga. Amon-Ra i jego żona Mut i jego syna Khonsu. Dlatego mamy tutaj 3 kaplice. Pierwsza tutaj to jest dla Boga Amon-Ra, ta pierwsza kaplica, a druga to jest dla jego syna Khonsu, a trzecia to jest dla jego żony Mut. Nawet też tutaj zobaczymy jego żona jak wygląda, to jest jego żona Mut. Tutaj ten otwarty dziedziniec, jak zobaczyliśmy tam na makiecie, miał być tutaj 10 kolumn w środku. 5 po prawej stronie, 5 po lewej stronie, ale pozostał tylko 1 kolumn, a reszta zawaliło się, bo w 27 roku przed naszą erą Egipt miał bardzo mocno trzęsienia ziemi i dużo zabytków zawaliło się tutaj w Egipcie. A z tych zabytków tutaj te 9 kolumn, które miał być tutaj w środku. Tutaj po lewej stronie mamy 10 kolumn, a tutaj też na samym końcu to samo, to zostało zbudowane przez króla Szaszanga z 25 dynastii. Zobaczymy tutaj ostatnie kolumn, albo ostatnie 2 kolumny wyglądają tutaj inaczej. Dlaczego? Bo nie są dokończone. Tak jak tutaj ten pierwszy pilon. Ostatnie 2 kolumny nie są dokończone. Nie miało być tutaj tak jak reszta tu, ale wyglądają tutaj inaczej, bo nie są dokończone. Robione. Zobaczymy tutaj, jak przedstawiali tutaj tego króla. Uchy na przykład, oczy, broda, nogi, plecy tutaj, które mają tu i to wszystko to jest z jednego bloku granitu, a to waży 150 ton. Ten posąg Ramsesa II. Zobaczymy już teraz pojawia się kolory tutaj na drugim pilonie. To jest ten drugi pilon, a tutaj zobaczymy składanie ofiary do Boga Amon-Ra tutaj, ale jeszcze zobaczymy tutaj inny Bóg, który nazywa się Amon-Nin. Ale tutaj po hieroglifu, tutaj po prawej stronie to są hieroglify, to są literki, tak jak po polsku, A, B, C, to samo. Ja mogę czytać wszystko tutaj, ale tłumaczenie to jest bardzo trudne dla mnie naprawdę. Tutaj, jak tutaj literki, tak jak tu patrzą w tej stronie, to znaczy, że pismo od prawej do lewej. Ale tam zobaczymy inaczej, tam patrzą w tej stronie, to znaczy, że od lewej do prawej, tak jak po polsku. I wszystko nie było przypadkiem. Tutaj jesteśmy po prawej stronie, dlatego pismo jest od prawej do lewej. Tutaj po lewej stronie, dlatego to jest od lewej do prawej. Starożytni Egipcjanie też napisali imię króla od góry do dołu, tak jak tutaj w tym kartuszu. Tak jak tu. Od góry do dołu tutaj jest imię króla. Яма, поставили основание обелиска у ямы и поднимали верхушку. Через ил и через деревянные строительные леса. Ну, такой Tutaj nie widać stąd, że jest duża różnica wysokości między obeliskami. Ale tutaj to jest wyższe, może na przykład 7 metrów, ale to będzie widać tam z tamtej strony. Tu zostało wykonane z jednego bloku granitu. Tu waży 370 ton. 50 to przepraszam, a to jest 370 ton, to jest obelisk Ojca Królowej Hatshepsut. No, mamy teraz czas wolny, to teraz mogę sobie chodzić, kręcić się tutaj wszystko dookoła. Duże to wszystko jest, kurde. Robi wrażenie. Dobra, to teraz będę pokazywał ruiny zamiast mojej gęby. Ponoć arabscy najeźdźcy w VII wieku, widząc wszystkie te świątynie,
nazwali to miasto Luxor, co oznacza dosłownie miasto pałaców. Miasto jest nazywane największym muzeum świata na świeżym powietrzu ze względu na te ruiny świątyni w Karnaku. No ruiny robią naprawdę wrażenie. Jest to wszystko wielkie, ładnie zrobione, poozdabiane. Niektóre, tak jak mówi przewodnik, nie są podokończane, ale mimo wszystko ta świątynia robi naprawdę wrażenie. Tutaj przewodnik mówił, że jak coś oni budowali i miało być to wysokie, to z cegły mułowej robili takie rampy właśnie, to jest ta cegła i brali to, budowali, tą cegłę rozbierali. O, tam tubelet wziął od turystów telefon, żeby im robić zdjęcie i dopiero im odda ten telefon, jak oni mu zapłacą. Podobno. Nie widziałem, ale przed tym ostrzegał nasz przewodnik. Więc jak to tam naprawdę jest, to nie wiem. Jak widzieliście na początku filmu, mój dzień zaczął się wcześniej, o 2 w nocy. Teraz tutaj jest godzina chyba mniej więcej 9:10. Kurczę, nie wiem, nie spojrzałem na zegarek. I jak jechaliśmy z Marsa Alam, to przejeżdżaliśmy przez 2 punkty kontrolne, a jeden punkt kontrolny wyglądał tak, jakby granice się jakoś przekraczało. I mi się ciepło zrobiło, bo przewodnik mówi, że tutaj będą nas sprawdzali, sprawdzą nasze dokumenty i w ogóle. Ja patrzę do mojego plecaka, ja wziąłem tylko dowód osobisty, paszport zostawiłem w sejfie w hotelu. Więc trochę mi się ciepło zrobiło, ale na szczęście nikt nic nie sprawdzał. Tutaj jest dużo takich ludzi się kręci po tych ruinach, co to ci mówią, że pokażą ci jakieś fajne miejsca. Oczywiście wszystko fajnie, miło i potem namawiają was, żebyście dali pieniądze. Ja to się śmieję, że jak wrócę do Polski, to potem jak zobaczę kogoś o ciemnej karnacji, to od razu będę szykował dolara, żeby mu dać, jak jeszcze on nie zdąży nic powiedzieć. Oczywiście wiadomo, oni chcą zarobić jakieś pieniądze, bo z tego co mówił przewodnik, to u nich jak to zarobi $200 miesięcznie, no to tu już w miarę dobra pensja jest. I jeszcze oprócz tego będziemy zwiedzać, zobaczycie na tym filmie, Dolinę Królów. I pojedziemy również do świątyni Hatshepsu. No nie ukrywam, że ta świątynia mnie bardzo interesuje, bo to bardzo fajnie wygląda na zdjęciach, więc mam nadzieję, że jest to wszystko warte tego czasu, ale myślę, że tak, bo jednak to jest coś innego. Ja lubię oglądać zabytki, lubię zwiedzać ruiny, zamki, więc myślę, że to będzie akurat bardzo fajny, udany dzień. Więc zapraszam na dalszą część filmu. Ciekawe jest to, że piramidy na przykład były budowane bez użycia zaprawy, a tutaj tak wygląda, jakby zaprawa była teraz. Ciekawe, czy to jest zaprawa taka, żeby to ładniej wyglądało, czy tak robili kiedyś, no bo to wygląda na świeżą zaprawę. Tutaj to na pewno, tu pewnie była rozwalona ta ściana i dlatego wzięli tu zaprawą, porobili. No ale te bloki tutaj kamienne, no to wygląda, jakby one zaprawą były łączone. Jakąś... To tak dziwne, że tam te piramidy dali radę tak ładnie wyciosać, a tutaj takie kurcze kanciaste te kamiki są. Ale tak jak przewodnik mówił, to było robione w różnych okresach, więc całkiem możliwe, że różne metody budowlane były. My w Egipcie byliśmy pod koniec lutego, ale kiedy wy to oglądacie, to już jest kwiecień, więc w kwietniu jest o wiele cieplej. I fajnie było, jak ja jechałem do Egiptu, tutaj u mnie w pracy przyjeżdża czasami kierowca ciężarówki, który jest z pochodzenia Egipcjaninem i podpytałem go trochę tam o Egipt i pytam się go, a jak tam teraz pogoda? Mówi, o teraz u nas to jest bardzo zimno, ale jak zimno?
Mówi, no gadałem z kuzynem i mówi, jest 27 stopni. Tak parsknąłem śmiechem, o 27 stopni dla nas to jest ciepło, tak? A tutaj ci ludzie, kurczę, chodzą w kurtkach. I jak pojechaliśmy do Doliny Królów, to ochroniarz siedział dosłownie w takiej kurtce grubej, że ja w takiej kurtce to w zimę chodzę u nas. A on siedział w grubej kurtce i jeszcze miał czapkę na głowę założoną. Pogoda właśnie luty, marzec, kwiecień, maj to są takie fajne temperatury, które jeszcze idzie wytrzymać. Przewodnik opowiadał, że w sierpniu i lipcu na przykład jak jeżdżą z wycieczką i zwiedzają te wszystkie ruiny, te posągi olbrzymów, które też tutaj na tym filmie będą zaraz widoczne, to autobus cały czas chodzi i jest włączona na maksa klimatyzacja, bo ludzie z Europy po prostu nie wytrzymują tych temperatur, bo w dzień temperatury potrafią dochodzić do 55, a w Dolinie Królów nawet czasami zdarzało się, że było 60 stopni, więc to są naprawdę temperatury bardzo wysokie jak dla nas i cały czas ta klimatyzacja chłodziła, żeby ludzie mogli w autobusach się schłodzić. Kurde, fajnie by było się przenieść tak na moment w tamte czasy, zobaczyć jak tutaj chodzili ci kapłani, co tu się działo. Tak, żeby to zobaczyć, jak to naprawdę było. Bo wiadomo, to w filmach zawsze wszystko jest podkoloryzowane. Nawet tutaj te opowieści niektórych archeologów to też już są tacy archeologowie, co mówią, że to kurde też tak jest podkręcone, taki Photoshop, tylko że starożytny. Co nie? Ale mimo wszystko robi to wrażenie, fajne to jest. Ale jeszcze będą fajniejsze rzeczy, bo będzie Dolina Królów. O, nie ma główki. Smuteczek. Ale wiecie co, to jest fajnie, przyjemnie chłodno teraz. Ale nie wyobrażam sobie zwiedzania tego w lipcu i sierpniu. Salade, 20 euros, salade, non, 600. Il a eu. Jak widzicie, znalazłem jeszcze jednego żywego mieszkańca tych, kurde, budowli. Na wycieczce do Luxoru poznałem też fajną ekipę z Polski, między innymi Damiana, który, słuchajcie, jest śpiewakiem operowym z Poznania. Bardzo ciekawy człowiek. Dobra, idziemy na górę. Tu mam nowego przyjaciela teraz, Damiana. Witajcie, pozdrawiam. Mają nas naciągnąć tu na jakieś perfumy. Ja normalny człowiek. To jest to pomieszczenie, gdzie będziemy molestowani teraz. Idzie, to wziąłem sobie te Czekaj, a tam jest Damian, Damian whisky kole zamówił dla nas. Tak jest. Zobaczymy, czy kierownik załatwi. Pierwsza szóstka lotos, druga 7 km. No druga grupa, jeszcze dwa rodzaje egipskie. Pierwsza to 29, tajemnica pustynia.
i nu musi și de... Tutaj facet nas molestuje na perfumy, co nie? No. Deci egipska esencja de ea kwiat. Kwiatu po prostu... Nie, w egipskich mi wypłacą. No dobra, jedziemy ten. Byliśmy twardzi, nie daliśmy się zmolestować na perfumy, bo kupiliśmy już dzień wcześniej wszystko. Więc no, taka sytuacja. A piąta to jest to 18:30. Przed każdą modlitwą to jest muazzin, który nawołuje na modlitwę. Może Państwo słyszeli kiedyś, że ktoś nawołuje na modlitwę. Trafić nogą w ten, w pokład, nie? O kurna, jeszcze się wypierniczył. No. Wiecie co? No ładne cacko. O, cholera. Co to jest? Poduszka. Już myślałem, że ci na kolana usiadłem. Kurde. Dobra, Damian, podoba się? Bardzo ładnie, bardzo dobra ładna wycieczka, pogoda jest super. No i niesamowity Przemek, który tutaj cały czas relacjonuje, co się dzieje w No, Luxorze. zobaczymy, Przemek. Oglądajcie, dajcie, nie wiem jak tam lajki czy co. Bądźcie aktywni na tym kanale. My tym malutkie youtubery to tam nie jest istotne, my mamy to gdzieś, robimy to dla przyjemności. Amen. Niby 55 kucy, jej, zapach benzyny, to co lubią tygryski. Dwusów. Kurna będzie zaraz normalnie. O, tutaj też. Bluetooth mode. Aj, The Bluetooth. Bluetooth device is connected successfully. Ludzie machają! Teraz wyścigi łódek będą. Czaruś, co tu robisz, Czaruś? Co tu robisz? A pozostałe tylko te dwa posągi kolosu Memnona. Reprezentują króla Amenhotepa III, siedzi na tronie Egiptu i nosi koronę dolnego i górnego Egiptu. Te dwa posągi ważą 750 ton, to zostały wykonane z wapnia. Takie duże figury szachowe tutaj z tyłu mamy. Dobrze, proszę Państwa, teraz na makiecie zobaczymy, jak wygląda Dolina Królów. Tutaj w Dolinie Królów 62 grobowce, nie wszystkie są tutaj królewskie, bo jeszcze są tutaj grobowce dostojników. A jeszcze też, gdzie jest grobowiec królowej Hatshepsut? Jest tu, bo ona zauważona, że ona była królem, nie królową. Dlatego ona zbudowała jej grobowiec tutaj. Jej grobowiec to jest to grobowiec numer 20. Ostatni grobowiec tutaj został odkryty, to jest to grobowiec króla Tutanchamona. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź też po arabsku, ale bez tylko pod. Gonią nas tu. يلا 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 حبيبي ليفاندوفسكي O, teraz jala powiedział pan i kurna już trzeba będzie tam rzucić dolarem. dobra jak się bawisz a Lewandowski Mobilki, jak tam stoją z radarem?
tych grobowcach to chyba będzie trochę chłodniej, co? Ciekawe czy bar będzie. Teraz wchodzimy do świata umarłych. Ciekawe to jest to, że teraz my turyści idziemy tam, gdzie chowani byli swego czasu najpotężniejsi ludzie w ówczesnej historii. Te malowidła na ścianach to wyglądają tak, jakby one dopiero były skończone i gdyby nie te szyby po bokach, to by było takie wrażenie, że zaraz może ktoś przyjdzie i będzie dalej to upiększał. Oczywiście byliśmy w takim czasie, gdzie jest bardzo dużo turystów i gdzie niegdzie było trzeba czekać. Tutaj idziemy teraz do grobowca Tutenhamona. I tutaj szczerze mówiąc tak troszeczkę się zawiodłem. To było ekstra płatne, a w sumie ten grobowiec nie jest duży. Tutenchamon umarł w bardzo młodym wieku, więc ten grobowiec był prawdopodobnie dla kogoś innego stworzony. Jego tutaj pochowano. Tutaj podobno to jego ciało leży. Tutaj mamy sarkofag. Grobowiec Tutenchamona to jest to jedyny grobowiec, który nie był obrabowany i został odnaleziony z wszystkimi skarbami. Tutaj grób Tutenchamona, wychodzimy. Tu mamy wykopaliska w Egipcie i patrzcie, znaleźliśmy coś, kurde, metalowe. Jest, guzik. To jest guzik Tutenchamona, zgubił kurde od kiecki. Pamiętacie, jak wcześniej mówiłem, że w podziemiach będzie prawdopodobnie chłodniej? Właśnie nie, tam było gorąco. To było dla mnie bardzo duże zaskoczenie właśnie, że w tych grobowcach jest dość gorąco, duszno. Ale naprawdę to robi wrażenie. Długie takie korytarze. Dziura po granacie. I teraz schodzimy do grobowca Meren Tacha i moim zdaniem ten grobowiec akurat to jest jeden z ładniejszych grobowców. Tutaj idę do jakiegoś ostatniego grobowca. Widzę, że ten jest jakiś największy. To może ten będzie najciekawszy, bo tam na razie szczerze myślałem, że to wszystko jest trochę większe. Jak się człowiek na National Geographic tego naogląda, to wiadomo, magia filmu, magia kamery sprawia, że to wydaje się o wiele większe niż jest w rzeczywistości. Niestety grobowiec został już otwarty i splądrowany w czasach, kiedy jeszcze rządzili Egiptem faraonowie, więc jest dość zdewastowanym grobowcem. Przy wejściu są piękne płaskorzeźby, piękne obrazy, a im głębiej się schodzi, tym są one gorzej wykonane z tego względu, że robotnicy mieli mało czasu na wykonanie tego grobowca, ponieważ ten faraon rządził tylko 10 lat, zanim zmarł. Grobowce w Dolinie Królów zwiedza się rotacyjnie, to znaczy te grobowce, które teraz tutaj zwiedzam, one są przez część roku zamknięte, a turyści mogą inne grobowce zwiedzać z tego względu, żeby wilgotność powietrza nie popsuła tych zdobień na ścianach, ponieważ człowiek oddychając wydziela parę wodną i właśnie z tego względu te grobowce są rotacyjnie zwiedzane. W tym grobowcu komora grobowa jest bardzo duża, sarkofag też jest bardzo ładnie zrobiony, tylko właśnie nie ma zdobień, przez to, że robotnicy mieli mało czasu na dokończenie tego grobowca. Warto tutaj nadmienić, że Mer Khan był jednym z synów potężnego Ramzesa II, który był
Właśnie jednym z najpotężniejszych faraonów egipskich. A na finiszu ich wzięliśmy. Zapraszamy tutaj bliżej. Czary kierownik. Chodźcie bliżej, proszę. Halo. Zapraszam tutaj bliżej. Talambaki. Oh my God! Zapraszamy! One more time. Wow! Oh my goodness! Habibi, dziękuję. Give it hand for my teamwork. Brawo. Habibi, zapraszam. Attention please. Ila na ulicach tam w bazar. Za $1, $2, $5. No kim zapraszamy? Madruba Biedronka! Madruba Biedronka. Popsu. A czarne todzie nie kamień ila asfalt, bazan u nas ema szary. Nie czarny. Also we have here crazy. Picasso. Hidu Fabian Kamina albo szary bazan. Also we have here Mr. Lova Lova. Hidu nice piramida, romantic, lambaki. Oh my lovely! Sometime hidu nice kotka. Meow! Scarabeusz. Elefanta. Coco! Camillo. Oh, Sakalana. Yalla, vamos, hapa. Oh, Sakalana. 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 Ahora. Oh, Sakalana. 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 Oh, Sakalana. Oh, Habibi, brawo. Polska gola, dziękuję. Biedronka? Daj, Jurgo. Gdzie jest Biedronka? Daj Kolega. $5, jeszcze. Madruba? Tak, madruba. Habibi, u nas Skarabeusz, dobry podarak dla Tyszowa. Żeby ją zeżarł? For good luck. Żeby ją zeżarł. What you say good luck? Na szczęście. Okej, za $5, $7, 10, 15, nie drogie. Habibi, chodźcie bliżej, proszę. Halo? $5, Zapraszam. dobra. Tutaj Bierę go. Kozak. Chodźcie Bierę bliżej, go. Kozak. Chodź. Alabastar. Znamy Mam trzy nową kolory. ksywę, Kodziak. Biała, brązowy i zielony. Duża wow, to gizar, duży rabat, okej? Dobra cena. Oglądamy alla biała, alabastar, what you say? Wow! Oh my God! Zapraszamy, dziękuję. Po polsku to jest No. No, dlatego nie dokończyłem. A pipacza nie wziąłem, żeby pipało. Niebieski skarabeusz mi się podoba, bierę go. Za klimę im dam. No, Habibi, yalla, yalla. piękne. Okej, Habibi. Samy szlachetny kamień u nas, niebieski i zielony. Znamy malachit? Malachit z nami? Niebieski ila labis lazer. U nas nie $7, nie $6. Za 20, 22, 30 ila samy szlachetny kamień. Habibi, proszę, ila fosforynna. W nocy świeci. Zgaś światło, zobaczymy jakie to W nocy fosforina. świeci. W nocy świeci. 1 to 5. 100 lat, 100. Kozak, خليك معايا بقى Dobry Belmondo. Chodźcie, zapraszam tutaj bliżej, Habibi, chodźcie bliżej. Mój kochanka, ty, mój żona, halo, Habibi, proszę, kom. Ile alabastar, malowany ręczna robota. Tam biała alabastar, naturalna metoda ręczna robota. Habibi, dziękuję. Hier można oglądamy. U nas w Ramadan, знаете Ramadan? Targować można. I Habibi, można Zapłacić. Zgadka? Zapłacić. Zabecalować. $dolarami można, euro można, kartą też można. Tutaj wezmę skarabeusze, bo bardzo mi się podobają. I generalnie wszystko inne już mamy, ale naprawdę fajnie tutaj jest i nasz przewodnik mówi, że jak to takie coś weźmiecie, to musicie mieć koniecznie z certyfikatem. Pierwsze to słyszę, no ale uzasadnił to dość przekonywująco. Pokażę wam, co tutaj jest. Dobrze, fajnie.
A teraz jedziemy do świątyni Hatshepsut. Świątynia ta została wzniesiona w XV wieku przed naszą erą. Zobaczcie, jak to było dawno temu i ile czasu ta budowla stoi. Oczywiście ta budowla była zniszczona, została odbudowana, odrestaurowana między innymi dzięki archeologom z Polski. $1. Dobra. No, jak wracam do domu w autobusie, to zawsze dzieci do mnie dzwonią. Ile masz dolarów? O której wracasz? Mówię $1. O której wracasz? $1. Cokolwiek $1. Biznesmen. Tutaj jest korzeń. Mówią, że to jest z czasów królowej Hatshepsut. To nieprawda. Ja się spotkałem z ludźmi, którzy mają tutaj ponad 70 lat. Mówią, że drzewa ma prawie 40-50 lat. Ale to nie jest z czasów królowej Hatshepsut, czyli nieprawda. Nieprawda. Zapraszam tu. Kłamią obozy. A to są dwa sfinksy. Jeden na dole, drugi na górze. Hatshepsut była córką faraona Tutmesa I oraz królowej Ahmose. I była pierwszą kobietą, która oficjalnie rządziła Egiptem. Była piątym faraonem XVIII dynastii i jedną z najważniejszych kobiet na egipskim tronie. Rządziła Egiptem ponad 20 lat i jej rządy to podobno był czas pokoju, rozwoju, handlu i kultury oraz imponujących osiągnięć architektonicznych. I tutaj właśnie ta świątynia mi się bardzo spodobała. Jak widzicie, jest ona ładnie wkomponowana w skały i z daleka to się wydaje, że ona jest mała, ale jak tam się idzie, to widać, jakie to jest potężne przedsięwzięcie, jaka potężna budowla to jest. A te jeszcze góry nad tą świątynią naprawdę sprawiają wrażenie takich ogromnych, bo jak jest się w środku, to się podchodzi aż do samej ściany tej góry. Tutaj się nie zawiodłem. Tutaj naprawdę było co pozwiedzać. Jedno, co mi się tutaj nie podoba, to tam kręcił się jakiś facet, kurde, i tam namawiał, żeby mu dać kasę i on wtedy pokaże jeszcze więcej, jakieś pomieszczenia, do których normalnie nie ma dostępu, gdzie podobno wcześniej właśnie można to wszystko było zwiedzać. Takich rzeczy właśnie nie lubię. To tak samo jakbyście poszli do muzeum i by wam powiedzieli pracownicy tego muzeum, a tutaj jest taka sala, tam nie można chodzić, ale dajcie kurde 50 zł, to ja wam ją pokażę. Z boku są jeszcze ruiny starej świątyni, jakiejś wcześniejszej. Tam mówił przewodnik, no ale teraz nie pamiętam właśnie.
No, thanks. I co mogę powiedzieć? No, ta wycieczka naprawdę była warta swoich pieniędzy i tego czasu poświęconego. Naprawdę było warto. Tam jak kurna dasz mu pieniądzory, to on ci otworzy, co nie? Kurna. No jak zobaczy, że mi daje. Ja zapłaciłem za tą wycieczkę 100 euro. Można było zapłacić mniej, ale mi się nie chciało szukać taniej. Wziąłem po prostu od rezydenta z hotelu, więc dużo ludzi mówi, żeby od nich nie brać, bo jest drogo. No ale mówię, nie chciało mi się szukać, nie chciałem marnować czasu na szukanie tam, żeby było, nie wiem, 30 euro taniej, bo wolałem sobie ten czas wykorzystać na leżenie na plaży czy przy basenie, tak? Więc jeśli jesteście w Egipcie i się zastanawiacie, czy pojechać na tą wycieczkę właśnie do Luksoru, Doliny Królów i do tej świątyni, no to opłaca się, warto jechać, żeby to zobaczyć. Żałuję jedynie, że nie zobaczyłem piramid, no ale od piramid byliśmy bardzo daleko, bo byliśmy w Marsa Alam, więc to jest naprawdę daleko. To jest chyba 700 km, ponad trzeba by było jechać samochodem, a po Egipcie 700 km, no to jest już wyprawa, i więc jakieś się na przykład tam 8 dni, no to by trzeba było poświęcić 2 dni, żeby tam do tych piramid się udać i z powrotem, więc piramidę sobie zostawię na kiedy indziej. Więc żegnam Państwa, mam nadzieję, że Wam się podobał. Do zobaczenia w następnym filmie.